Skąd w ogóle ta idea na Digital Dexterity Labs się wzięła? Więc my staramy się przybliżyć te oba światy. Świat techniczny z tym biznesowym, bo widzimy często, że te podziały i te stereotypy gdzieś tam powiedzmy trwały przez lata pomiędzy IT i biznesem. Te doświadczenia 20 lat wdrożeń u największych polskich klientów, niejednokrotnie nagradzanych różnymi prestiżowymi nagrodami, to ta wiedza tak naprawdę my ją spakowaliśmy w produkt, który jest platformą cyfrowego miejsca pracy, która obchodzi wiele limitów samej technologii Microsoftowej, chmury Microsoftowej. Dla nas w IT Dev ta sztuczna inteligencja nie jest niczym aż tak nowym, jak mogłoby się wydawać, tak? To w porównaniu z tym hypem, który dzisiaj obserwujemy na zewnątrz. Jaki cel dzisiaj będzie DDL pełnił przez następne na przykład lata? Jaki na to jest pomysł? Witam serdecznie w podcaście Digital Dexterity Labs. Ja nazywam się Krzysztof Widła i będę miał przyjemność dzisiaj gościć Piotra Sornata, który jest członkiem zarządu IT Dev. Cześć Piotrze. Cześć. Chciałem zacząć dzisiejszy odcinek od tego, że oprócz tego, że jesteś członkiem zarządu IT Dev, to przede wszystkim jesteś też jednym z pomysłodawców na Digital Dexterity Labs, na łamach którego dzisiaj właściwie ten odcinek jest nagrywany. I chciałem się ciebie zapytać, skąd w ogóle ta idea na Digital Dexterity Labs się wzięła? Wiesz co, to było trochę spontaniczne jednak, nie do końca zaplanowane na tamten czas, a był to czas samych początków pandemii, tak, gdzie no, duża rzesza klientów jednak bardzo szybko musiała się przeswitchować na ten model zdalny i spadło na nas mnóstwo projektów zarówno od samych naszych klientów, jak i z Microsoftu, jak i z naszej grupy EUWIG, więc tego robiło się bardzo dużo. I rozpisaliśmy to jako taki 3-krokowy plan i różne działalności dla tych klientów. I jedną z nich był dzielenie się wiedzą, taki knowledge transfer, technical upskilling i tak dalej. To też zajmowało bardzo dużo czasu i chcąc to usprawnić, wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć po prostu kanał, gdzie będziemy dzielić się z tymi powtarzalnymi elementami, tą wiedzą z klientami, tak aby już gdzieś przygotowywać tych klientów do tych działań, niekoniecznie jeszcze z nimi w tym momencie pracując, tak? Bo tak jak mówię, było tego dosyć sporo. I to się bardzo dobrze nam sprawdziło, do tego stopnia, że w taki naturalny sposób zbudowała się taka społeczność i kliencka, i partnerska, dlatego że żeby się skalować, to też jednak musieliśmy się wesprzeć partnerami w niektórych obszarach, tych, które albo do końca nimi się tak nie zajmowaliśmy, albo po prostu nie mieliśmy wystarczająco zasobów, żeby robić te wszystkie rzeczy, więc ci zaproszeni partnerzy też odegrali dosyć istotną rolę na początku tego wszystkiego i jak się okazało, że mamy powiedzmy społeczność 1000-2000 ludzi, tak, to i zaczynamy być rozpoznawalni przez tych klientów, doceniani przez tych klientów na jakichś spotkaniach późniejszych z klientami, to wielokrotnie gdzieś tam się pojawiało, to no, pociągnęliśmy ten pomysł po prostu jako taki kanał, gdzie rzeczywiście dzielimy się tą wiedzą i aktualnościami z dziedziny cyfrowego miejsca pracy, głównie Microsoftowej chmury, ale nie tylko, bo wielokrotnie wychodziliśmy poza te ramy, kiedy to tylko było powiedzmy atrakcyjne, czy klienci nam powiedzmy sugerowali jakieś tam tematy. Jasne, no nie da się nie zauważyć, że kanał Digital Dexterity Labs powstał w 2020 roku, Tak. akurat w trakcie wybuchu pandemii COVID. Czy tutaj jest ta korelacja? To miało znaczenie? Tak, absolutnie tak. No, to było tak. To było po pierwsze skalowanie wśród tych projektów, dzielenie się wiedzą, a z drugiej strony jednak no, to było taka potrzeba czasów, że tak powiem, tak? Te kwestie webinarowe, przejście na zdalne modele, nie tylko pracy, ale właśnie gdzieś tam współpracy, komunikacji, gdzieś publikacji, tak? To wszystko gdzieś nabrało większego rozpędu w tamtym czasie. I mówię, no, tak to wyglądało, było to spontaniczne, nie było to zaplanowane, ale bardzo szybko gdzieś się wciągnęliśmy w to wszystko, tak, i mieliśmy przy tym też dobrą zabawę, tak, szczególnie te pierwsze odcinki, jakby ktoś chciał to odświeżyć, to tam jest dużo bardzo takich fajnych elementów, również rysunkowych, po prostu dużo kreatywności
dużo kreatywności, powiedzmy, wylała się z zespołu i wszystkim to się bardzo spodobało i coraz większa rzesza ludzi wśród partnerów, wśród naszych pracowników, wśród grupy EUWIG wyrażali ochotę gdzieś tam wystąpienia i podzielenia się jakimś tematem. No ja sam przyznam, że dołączyłem do Digital Dexterity Labs około 21 roku i od razu to było taki super medium do tego, żeby właśnie tą kreatywność z siebie wylać. Pamiętam do dzisiaj, jak nagrywaliśmy różnego rodzaju zapowiedzi, gdzie siedzieliśmy na ławkach pod Tak. sądem, pod urzędem policji. No tam już nie wdając się w zbyt duże szczegóły. Faktycznie bardzo fajna inicjatywa, ale chciałem się ciebie zapytać, bo nigdy nie miałem okazji o to zapytać nikogo, skąd w ogóle Digital Dexterity Labs, czyli nazwa, skąd ona się wzięła? Wydaje mi się, że to pochodziło, ta dexterity, digital dexterity to było jedno z takich dosyć nośnych sformułowań, które wyszły, jak to często bywa, z Gartnera, tak? I ta zręczność cyfrowa była czymś, co organizacje historycznie czasami zaniedbywały, tak, wśród swoich pracowników, szczególnie, że ten multigen coraz bardziej się, powiedzmy, powiększał, tak, ta wielopokoleniowość i to powodowało, że no, niektórzy czuli się bardziej komfortowo w tej technologii, pracownicy w tej technologii, a niektórzy trochę mniej, więc wyrównanie tej wiedzy, tak, tych szans wewnątrz organizacji stało się dosyć dużym tematem, tak. Później dużym tematem było zaangażowanie pracownika również, więc to jest wszystko rozwój pracownika, to wszystko powiązane tematy właśnie w tym czasie takim pandemicznym, co zresztą efektem tego była też Viva chyba, tak, Microsoftowa, która też wyszła trochę pod koniec tego etapu, gdzie to zaangażowanie pracownika dosyć istotną rzeczą było właśnie w tym zdalnym modelu, tak, więc to wydaje mi się takie powiązane naczynia wszystko były. Rozumiem, czyli jak byśmy zdefiniowali tą zręczność? Jako próbę zaangażowania pracownika w świat cyfrowy? Albo sprawienie, żeby on był bardziej zręczny w świecie cyfrowym? Tak mamy to rozumieć? Żeby czuł się bardziej komfortowo, tak, żeby mógł się poruszać tutaj w taki swobodny sposób, że tam, gdzie czegoś od niego organizacja wymaga, tak jak odpowiedzialności być może za departamentalne workspace'y, jakieś sajty i tak dalej, to się dzieje, ale w taki nieinwazyjny, przyjazny dla biznesu sposób. Nie techniczny, a biznesowy, tak? Więc my staramy się przybliżyć te oba światy. Świat techniczny z tym biznesowym, bo widzimy często, że te podziały i te stereotypy gdzieś tam, powiedzmy, trwały przez lata pomiędzy IT i biznesem. Jasne. Tak? I to był taki czas, kiedy te światy mocno się spotkały, właśnie w tym czasie pandemicznym, kiedy ten model zdalny wchodził i rzeczywiście część pracowników z dużą tutaj ochotą wdrożyła te, powiedzmy, nowe narzędzia i zaczęła ich używać, a część no, potrzebowała troszkę większej pomocy, tak? I to było dosyć istotne, żeby zachować dla tych biznesów ciągłość i tak dalej po tej zmianie w tych trudnych warunkach i wydaje mi się po prostu to był duży temat w tamtych czasach i nadal myślę jest, bo ten multigen będzie nam się powiększał, tak, z czasem. No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o przyszłości IT Dev, a właściwie jak ty to widzisz, no już trochę spoilerując ci, że takie pytanie padnie, natomiast chciałem jeszcze zostać przy temacie DDL. Czy ta inicjatywa, o której teraz rozmawiamy, ona w jakiś sposób pasowuje się tą szeroką wizję i misję IT Dev? I jeśli tak, to jak? Jaki cel dzisiaj będzie DDL pełnił przez następne na przykład lata? Jaki na to jest pomysł? Tak, to te rzeczy się przeplatają, tak? Te przekazanie wiedzy, adopcja, zarządzanie zmianą, to wszystko występuje i występowało historycznie zawsze u klientów w naszych projektach dla klientów, tak? Więc ten element był nam dobrze znany. My się nim zajmowaliśmy wielokrotnie właśnie w ramach tych intranetów, czy dzielenia się wiedzą, czy w ogóle zarządzania wiedzą w organizacji, tak? Więc absolutnie to się wzajemnie gdzieś tam uzupełniało i to wynikało naturalnie z tego. Natomiast czy DDL w tym takim, powiedzmy, customer journey będzie brał udział? Chyba nie do końca, dlatego że
Ja akurat szczególnie jestem dumny z tego, z tej części, znaczy z faktu, że DDL jest organizacją niekomercyjną. W sensie takim my tam nie reklamujemy, nie wkładamy żadnych reklam, partnerzy nie reklamują, nikt nam nie płaci za to, że tam występuje. Po prostu jest to nasza własna inicjatywa społecznościowa i chyba nadal chcielibyśmy, żeby tak pozostało. Rozumiem, czyli DDL jest troszeczkę z boku, realizacja misji, dzielenia się wiedzą, sprawienia, żeby faktycznie ci pracownicy dzisiaj, którzy mają trudności, stali się trochę w tym świecie cyfrowym bardziej zwinni, zręczni, tak? Tak, dokładnie. I również liderzy, tak? Liderzy komunikacji, liderzy IT, tak? Też wierzę, tutaj jest dużo dla nich właśnie w pomostowaniu tych światów IT i biznesu, które, no tak jak mówię, wiele stereotypów, wiele podziałów tam historycznie było. Jasne. Wiesz co, Piotrze, chciałbym, zanim przejdziemy jeszcze do IT Dev, chciałbym porozmawiać trochę o twojej przeszłości i doświadczeniu w firmie AvePoint, a może nawet pokusimy się o porozmawianie, co przed AvePoint, no bo faktycznie przed dołączeniem tutaj do zarządu w IT Dev pracowałeś w AvePoint kilkanaście lat. Tak. Tak naprawdę widziałeś, jak ta firma rosła razem też z tobą. No i chciałem porozmawiać, jak to się stało, że w ogóle do niej dołączyłeś. Mhm. Tak, to była taka historia, że wyobrażam sobie to dzisiaj, ja patrząc na to, to taki był perfect storm dla obu stron, bo dla mnie, który już wtedy mieszkałem kilka lat w Londynie i całkiem dobrze radziłem sobie w tym obszarze handlowym, ale w trochę innej branży, w media sales, tak? I w tym media sales, jak bardzo było to atrakcyjne i ekscytujące, to jednak trochę brakowało mi tego, powiedzmy, kapitalizacji na tych relacjach długoterminowych, tak? Budowanie tych relacji, dodawanie wartości w takim szerszym rozrachunku, tak? Było to bardziej transakcyjne, było to bardziej one-off i to trochę z czasem mi doskwierało, więc sam szukałem zmiany, rozpatrując zmianę, rozważałem zmianę właśnie w kierunku technologicznym, w kierunku tak zwanego solution selling, tak? Właśnie dodawania tej wartości i bycia takim doradcą klienta w wielu istotnych sprawach dla ich biznesu. Więc tak to było z mojej perspektywy, a z kolei w tamtym czasie, mówimy rok 2008 w tym momencie, chociaż to AvePoint już był w 2007, już ten zespół istniał, kiedy ja przyszedłem. Czyli ja przychodząc zastałem zespół 10 osób w dziale handlowym i jedna osoba pre-salesowa, tak, i to było wszystko, jeśli chodzi o te operacje, więc na tamtym etapie AvePoint, który był kompletnie nieznany w Europie, miał już historię w Stanach, całkiem niezłą, bo zbudował ją na biznesie federalnym, na biznesie armii amerykańskiej, banków, farmy, czyli dosyć trudny biznes, ale wdzięczny w tych referencjach i w tym wszystkim, więc całkiem świetnie sobie tutaj poradził AvePoint w Stanach, natomiast i na kanwie tego sukcesu z zainteresowaniem zaczęli zerkać w stronę Europy, ale ta inwestycja była dosyć ostrożna i polegała na tym, żeby stworzyć silny zespół sprzedażowy, który rozepcha się trochę łokciami na tym rynku i zdobędzie klientów enterprise'owych, dużych klientów, tak, bo w takich specjalizował się AvePoint przez większość czasu. To całkiem niedawna to była ich domena, tak? Bym powiedział, więc wymagało to odpowiedniego zestawu, powiedzmy, umiejętności. Ja akurat pochodziłem z takiego backgroundu, tak, więc ten profil w tym kontekście pasował. Nie pasował w kontekście technologicznym, bo takiego backgroundu nie miałem, ale widać było, że firma raczej szukała właśnie tych skilli, bo tych technicznych wierzyła, że potrafi je przekazać, powiedzmy, i wybudować tą wiedzę merytoryczną u właściwych kandydatów, tak, więc tak to się mniej więcej zaczęło. Ja już byłem w trakcie zmiany i już miałem inną w ogóle rolę i interesujące było to, że, co mi się nigdy w historii nie zdarzyło, że rekruter, który polecił mnie do tamtej roli, tak naprawdę wrócił do mnie jeszcze przed podpisaniem dokumentów, że muszę mieć jeszcze jedno spotkanie i to był właśnie wtedy korporacyjny VP Tom Lin, tak, który założył to biuro w Londynie i rzeczywiście to była bardzo wartościowa rozmowa i już wtedy dokładnie wiedziałem, co powinienem zrobić, pomimo że tamta organizacja, o której już ofertę miałem, była w super atrakcyjnym miejscu, tak, Londynu, mocno ekscytującym. AvePoint wtedy zaczynając miał biura blisko lotniska, więc
więc nie było to aż takie, powiedzmy, ekscytujące w tamtym czasie, natomiast ta szansa na zmianę, szansa właśnie na wejście w ten solution selling, to dokładnie tego, czego szukałem, to akurat AvePoint mi oferował. Czyli czy ten solution selling to był jedyny taki punkt przełomowy tego, że wybrałeś jednak dołączenie do AvePoint, co tak naprawdę zaczęło twoją długoletnią współpracę z nimi? Czy na tej rozmowie wydarzyło się coś jeszcze, co cię urzekło? To mnie zastanawia. Myślę, że pasja przede wszystkim, Okej. tak? Tą pasję, którą poczułem od Toma Lina. Ja też jestem osobą, której wielokrotnie mówiono, że mam w sobie duże pokłady pasji, tak? Więc tutaj wydaje mi się, ta chemia się od razu pojawiła, i tak naprawdę te rzeczy, z którymi nie czułem się tak komfortowo, czyli ten brak backgroundu technologicznego, technicznego, tutaj zupełnie nie grał roli, bo jednak te, powiedzmy, spotkanie naszych osobowości i zrozumienie tego, co AvePoint wtedy szukał i co ja mogę zaoferować, wydaje mi się, że to tak naprawdę było tym zamykającym punktem, powiedzmy, tej rozmowy, tego spotkania. I wydaje mi się, ta wizja produktowa, tak? Wizja tego rozwoju, taki global domination, takie hasło padło, które mi się bardzo wtedy spodobało, bo pochodziłem z takiego backgroundu mocno sprzedażowego, właśnie otwierania drzwi dużych enterprise'ów, i wiedziałem, że mogę to przynieść do stołu, tak? Okej. No ta wizja się trochę ziszcza na naszych oczach. Dzisiaj AvePoint jest organizacją globalną, o globalnym zasięgu z wieloma tysiącami klientów, z wieloma milionami użytkowników tak naprawdę na swoich produktach typu SaaS i nie tylko. No i jakbyś ocenił to w kontekście, czy AvePoint jest już tam, gdzie Tom Lin mówił, że będzie, czy jeszcze jednak ta wizja, żeby się ziścić trochę czasu potrzeba? On już jest tam w dużej mierze, bo takim głównym celem firmy przez te lata, na który wszyscy tutaj pieczołowicie pracowaliśmy, było IPO, czyli wejście na giełdę, tak, Mhm. wejście na giełdę Nasdaq. To było głównym celem, i od pierwszych lat to mocno wybrzmiewało, że jest to cel. Co prawda ta data, której używał TJ, współzałożyciel i CEO firmy, się zmieniała, tak? Okej. Z 3 lat robiło się 5, później znowu 3, później znowu 5, ale rzeczywiście widać było ten postęp, tak? I realizację tego celu w inkrementalne takie, powiedzmy, milestone'y, więc było to mocno zachęcające i budujące, i rzeczywiście to się wydarzyło. To się wydarzyło, natomiast rzeczy, które padły jeszcze przedtem, że będziemy, mówię teraz jako AvePoint, że będziemy tak naprawdę po środku tego rynku i będziemy nie tylko w którymś momencie Microsoftowi, ale będą inni duzi gracze na tym rynku, a wtedy jeszcze tego nie było takie oczywiste, tak? To rzeczywiście było takie wizjonerskie, bo dzisiaj tak rzeczywiście jest, że tych chmur jest dużo, tych vendorów jest kilku, tak? I tak naprawdę ten rynek zaczyna wyglądać w ten sposób i coraz bardziej idzie w tym kierunku, że te dane, powiedzmy, ci klienci będą przechodzić od jednego dostarczyciela Mhm. do drugiego, tak? I na tym ten biznes troszeczkę będzie polegał. I ja to usłyszałem kilkanaście lat temu, tak? I to rzeczywiście dzisiaj tak jest i tak się dzieje, więc to też było bardzo pociągające w AvePoint, że to, co słyszeliśmy na naszych spotkaniach, na naszych town hallach, te rzeczy rzeczywiście inkrementalnie widzieliśmy, jak się dzieją. Zastanawia mnie, na którym etapie tej drogi, długoletniej drogi współpracy z AvePoint pojawił się IT Dev, bo zdradzę, że wiem już, że nie na końcu, w sensie to nie jest tak, że odszedłeś z AvePoint do IT Dev tak po prostu. Tak. Jak to było? Tak, tak. Był to rok 2008, czyli też moje początki w AvePoint, kiedy moim pierwszym regionem to była centralna wschodnia Europa, ale na dosyć krótki czas, bo szybko gdzieś tam się i dynamicznie to rozwinęło. I wtedy poznaliśmy się z Maxem. Moją uwagę zwróciło to, że firma ma bardzo duże ambicje. Firma była wyróżniana, zresztą została laureatem nagrody Central Eastern Europe
Partner of the Year Microsoftu w tamtych czasach, co było dużym osiągnięciem i miała ambicje produktowe od samego początku, bo to za produkt tak naprawdę została wtedy nagrodzona i ten rynek był dosyć niszowy, więc to był taki wręcz oczywisty krok, żeby to sprawdzić. Porozmawiałem z Maxem i już wtedy też tutaj poczuliśmy tą chemię, tak, że tutaj mamy podobne spojrzenie na ten biznes i też potrafimy patrzeć na to długoterminowo i zaczęliśmy to właśnie od takiego partnerstwa strategicznego, co było dosyć unikalne na tamte czasy w AvePoint, bo była to organizacja, która polegała w 99% powiedziałbym na sprzedaży bezpośredniej. Tak? Okej. Tego kanału partnerskiego nie było, więc zaczęliśmy to bardzo szybko. Udało nam się zdobyć zaufanie i wdrożenia dla wielu dużych spółek państwowych, regulowanych, bardzo, bardzo fajne profile i to było mocno zachęcające, chociaż ten rynek na tamten moment w porównaniu z innymi rynkami, którymi się również w AvePoint zajmowałem. Bo mówimy o rynku polskim. Tak, mówimy o rynku polskim, centralna, wschodnia Europa, CE, natomiast Polska była największym graczem, powiedzmy, na tym rynku. Była też Rosja, z którą jeszcze wtedy jakieś biznesy się robiło w tamtych czasach. Natomiast te główne skupienie było na Polsce i tutaj mieliśmy sporo szczęścia na początku, bo udało nam się zaznaczyć ten region na mapie AvePoint. Niekoniecznie to było celem AvePoint ten region, tak, i co szybko też się okazało, bo po tym wstępnym sukcesie w Polsce moje obowiązki się rozszerzyły, mój region się rozszerzył, tak, stałem się liderem zespołu na Europę, a później na Europę i UK, tak, więc dużo się zmieniło, natomiast ten rynek rzeczywiście udowodniliśmy, że istnieje. I ten rynek przez te lata, od tego 2008 roku powoli pielęgnowaliśmy, tak, obserwowaliśmy bacznie, jak te zmiany zachodzą i tam, gdzie rzeczywiście już byli klienci dojrzali, z dojrzałymi środowiskami SharePointowymi, bo mówimy o czasach on-prema jeszcze, dużymi farmami, to tam już byliśmy i tam już byliśmy w stanie dodać tą wartość. Co ciekawe, wszyscy ci klienci z tego 2008, 2009, 2010, 2011 nadal są klientami AvePoint i nadal używają zarówno tych narzędzi on-premisowych, jeśli te środowiska jeszcze istnieją, a dla wielu nadal istnieją, jak również te nowe środowiska chmurowe, tak? Więc tutaj kolejny mój akurat cel się ziścił, że jednak to było budowanie długoterminowe, dodawanie wartości w takim dłuższym rozrachunku. Jasne. Okej, no to powiedzmy, że w tamtych czasach AvePoint dość zachowawczo traktował ten rynek tutaj Europy Środkowo-Wschodniej. Tak, Po pierwszych sukcesach gdzieś tam pewne drzwi się otworzyły. tak. Jesteśmy kilkanaście lat później. AvePoint otwiera nowe biura w różnych miejscach świata. Też chyba, jeśli się nie mylę, między innymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego nie ma wciąż biura w Polsce? Tak, więc tak, szliśmy po kolei, tak, od tych największych rynków, zaczynaliśmy nasze skupienie głównie oprócz UK, wychodząc poza UK, zaczęliśmy zatrudniać ludzi z językami i tutaj ten mój pierwszy zespół również zajmował się regionem DACH, tak, czyli niemieckojęzycznymi rynkami i tutaj pozdrowienia dla Karoliny Arcimowicz, tak, która była Polką, która ten rynek rozpoczęła dla AvePoint z takim sukcesem, że to było pierwsze biuro w ogóle, jakie powstało na kanwie jej sukcesu głównie i naszego zespołu generalnie i dzięki temu ustaliliśmy threshold, cel taki w kontekście REWE, który pozwalał nam na to, aby otworzyć lokalnie biuro. Tak, w danym regionie. Więc pierwszy był DACH i było to biuro w Monachium, gdzie również ja budowałem te pierwsze zespoły. Później była Haga w Beneluxie, tak, biuro skupiające się na rynku Beneluxu. Później był Sztokholm, Nordics, tak, a później był jeszcze Paryż. Więc po kolei region za regionem na bazie tego sukcesu replikowaliśmy ten sam model i otwieraliśmy te biura, co było też bardzo fajną szansą dla tych ludzi, tych ludzi z językami, których zatrudniliśmy, tak jak wspomniana wcześniej Karolina. Tutaj była dla nich szansa po prostu nadal kontrybuowania do tego biura, bądź wręcz
przeniesienia się z powrotem Mhm. do swoich krajów, z których pochodzili i tam kontynuowanie właśnie tej pracy dla AvePoint, co było przez wielu przyjętych bardzo entuzjastycznie. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego nie mamy takiego biura w centralnej i wschodniej Europie, bo w momencie, kiedy stało się to, ten rynek stał się na tyle dojrzały i atrakcyjny, to już mieliśmy te strategiczne partnerstwo z ITDev i o wiele łatwiej nam było, mówię nam jeszcze jako AvePoint, tak, polegać na tym strategicznym partnerstwie, niż ryzykować, inwestować lokalnie, tak, po prostu to już działało, tak, ten model już działał i AvePoint rzeczywiście patrzył coraz bardziej przyjaźnie właśnie w kierunku modelu partnerskiego sprzedaży, więc to się też zaczynało spotykać i ustaliliśmy, że będziemy kontynuować to w ramach tego strategicznego partnerstwa z ITDev, co się bardzo fajnie rozwinęło i dzisiaj ITDev również pełni rolę dystrybutora i tak naprawdę pracujemy z partnerami z naszego rynku, wielokrotnie partnerami, którzy robią podobne rzeczy, również z dystrybutorami, więc ten model, my go przecieraliśmy tutaj, mogę powiedzieć, tak, na naszym rynku i my go również kontynuujemy i budujemy nadal dla AvePoint. Jasne. No, ja tak sobie myślę, że to strategiczne partnerstwo AvePointa z ITDev to trochę jest model pionierów tego, co dzisiaj AvePoint Tak. inwestuje bardziej, to co dzisiaj jest takim kluczowym milestone'em, o którym sobie za chwilę też porozmawiamy. Tak. Czujesz, że te szlaki przetarłeś między innymi właśnie dzięki temu partnerstwu, czy Myślę, że na pewno było tam trochę mojej tej zasługi i tego proof of value, proof of concept, że tak powiem, biznesowego, tak? Czyli rzeczywiście te przetarcie szlaku było, ale mówię, był to sukces całego zespołu, wielu ludzi. Jasne. Na początku marca tego roku odbyła się konferencja w Nowym Jorku. To był albo początek marca, albo koniec lutego, Tak. na której byłeś, która to miała na celu ogłosić między innymi nowy produkt, który określał właśnie tą mapę drogową. Inwestujemy teraz głównie w partnerstwa. Mówię w kontekście AvePointa. Co to była za konferencja? Jaki był jej cel? Tak. Była to konferencja nasdaqowa, dosyć unikalny setup, że tak powiem, bo ceremonia nazywa się Closing Bell Ceremony i jest głównie zarezerwowana dla partnerów, dla vendorów, którzy na Nasdaq wchodzą, czyli w momencie tego IPO, który AvePoint już miał w 2021 roku. Więc jest to dosyć unikalna, choć nie niespotykana sytuacja, gdzie duże milestone'y, duże sukcesy, wejścia być może na jakieś nowe rynki, tak, coś naprawdę dużego może sprawić, że Nasdaq zgodzi się na powtórzenie podobnego eventu i tak było dokładnie tutaj, tak, czyli był to event, który, że tak powiem kolokwialnie, wodował nową platformę Elements, AvePoint Elements, chociaż może nie do końca aż tak nową, bo ona już miała, powiedzmy, swoje zalążki troszeczkę wcześniej, ale tutaj w pełnym wymiarze takim i z pełną rozciągłością, również multi-cloud, nie tylko Microsoft, co też jest dużą zmianą, tak, dla partnerów MSP, tak, czyli dla usług zarządzanych, tak, dla tych partnerów, którzy się tym zajmują, co jest ogromną szansą na zagospodarowanie przez AvePoint tego rynku średniego i mniejszego klienta, na którym aż tak proaktywnie historycznie się nie skupiał, pomimo że tych klientów miał i bardzo dużo, bo było mnóstwo klientów niewielkich rozmiarów, którzy widzieli w tym wartość i pasowało to do ich biznesu, jednak no, historycznie AvePoint, że tak powiem, rozwinął się na tym sektorze enterprise'owym i dużych, powiedzmy, rządowych agencji, tak, czyli raczej duże i kompleksowe, powiedzmy, wdrożenia i organizacje. Mógłbyś powiedzieć parę słów o platformie Elements, w jaki sposób ona w ogóle wspiera tych MSPs? Tak. No jest to rewolucyjny produkt, który z pojedynczego interfejsu daje możliwość tym partnerom zarządzać wieloma dzierżawami, czyli tenantami Microsoftowymi dla wielu klientów naraz i dostarczać bardzo unikalnych i bardzo potrzebnych dzisiaj usług, oprócz tych takich klasycznych administracyjnych, zarządzania infrastrukturą, administracją, użytkownikami i tego typu rzeczy, które są już w portfolio takich partnerów, bardzo dużo gotowych funkcjonalności do tego, aby monitorować bezpieczeństwo wdrożeń sztucznej inteligencji, Copilota, adopcję tego, tak, właściwe przydzielenie licencji, monitorowanie ROI
z tym związanego, tak? Monitorowanie ważnych elementów z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa i regulacji, takich jak NIS2, czyli tutaj mówimy backupy niemal wszystkiego, tak? Wszystkich elementów, tak, aby zachować tą ciągłość biznesu, klientów tych właśnie partnerów MSP, więc bardzo dużo nowych funkcjonalności, takich, na których jest bardzo duże zapotrzebowanie dzisiaj, jest oferowane, co daje tym partnerom wyróżnienie się na tym rynku i dostarczenie nie tylko takich klasycznych administracyjnych, utrzymaniowych zadań, ale wręcz strategicznych działań, tak, w zakresie AI, wdrożeń Copilota, bezpiecznego wdrożenia Copilota, poprawienia jakości danych, tak, dbania o właściwe uprawnienia, o to, aby unikać oversharingów, tego typu rzeczy, tak, które dzisiaj bardzo często blokują wdrożenia chociażby takiego Copilota. Czy tak jak powiedziałem, uzupełnienie elementów tych podregulacje, takie jak NIS2, tak? Okej. Jeszcze się zastanawiam a propos tej platformy, czy premiera jej nowej wersji, tak naprawdę tak trzeba by powiedzieć, to jest jednocześnie znak, że AvePoint zmienia ten punkt ciężkości i będzie się skupiał jednak bardziej na rynku SMB dzisiaj, czyli małych, średnich przedsiębiorstw, czy po prostu dalej będziemy się skupiać na Enterprise, a SMB zostawiamy dla MSPs, którzy mają od dzisiaj wszystkie narzędzia, których potrzebują, żeby ten rynek zaopiekować. Trochę to drugie, trochę bardziej to drugie, tak? Czyli jest to rynek bardzo atrakcyjny, ale najłatwiej go zagospodarować przez sieć partnerską, tak? Dla AvePoint i myślę, że taki jest zamysł, żeby jednak AvePoint koncentrował swoje wysiłki z dużymi integratorami dla dużych klientów, tak? Dla dużych organizacji. Natomiast te mniejsze tutaj, zresztą tak widzimy taki trend nie tylko w Stanach, ale również w Europie, że te organizacje, które konsolidują właśnie takich partnerów MSP, którzy przejmują takie organizacje i tworzą ogromne konglomeraty, które tylko świadczą takie właśnie usługi, tego jest bardzo dużo. My sami widzimy po stronie ITDev niejednokrotnie jesteśmy powiedzmy zapraszani na spotkania w celu rozważenia właśnie tego typu ofert i przejście na ten model MSP, zasilenie takiego dużego konglomeratu, co akurat w tym wypadku nie jest naszym tutaj celem, ale widzimy ten trend sami tutaj na naszym rynku, więc myślę, że AvePoint też to widzi i ma o wiele więcej powiedzmy punktów obserwacyjnych globalnie, bo tych biur jest 28, tak, mocno zlokalizowanych, więc oni również obserwują te rynki i myślę, że jest to sposób, aby zagospodarować tym rynkiem i dostarczyć tą wartość, ale właśnie poprzez sieć partnerską. No właśnie, ale mówiąc o ITDev, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ITDev się trochę nie wpasowuje w tę historię, bo okej, zaczęliśmy od strategicznego partnerstwa, dzisiaj mówimy o partnerstwie dla obsługi małych, średnich przedsiębiorstw, ale wspomniałeś też wcześniej, że ITDev między innymi opiekuje też klientów Enterprise. Tak. Więc jak my się wpasowujemy jako ITDev w tą całą układankę? Od strony AvePointa pytam na razie. Bardzo podobnie, to znaczy trochę mimikujemy to, co robił AvePoint historycznie, czyli my sami w ostatnich latach, powiedzmy 5 latach, opracowaliśmy strategię, zarówno podobną strategię produktową, tak, jak również strategię Go West, tak zwaną, tak, czyli stworzyliśmy zespoły, powiedzmy, których celem i koncentracją jednak są globalne organizacje w tych, zresztą już mamy biuro w Dach pierwsze, tak, i wierzymy, że będą kolejne takie biura w historii ITDev, więc trochę wychodzimy do tego dużego zachodniego klienta. Z polskim enterprise'owym klientem jesteśmy mocno już przez te blisko 20 lat zaprzyjaźnieni w tych obszarach, które my obsługujemy. Bardzo rzadko, praktycznie się nie zdarzało, żebyśmy nie byli rozważani jako lider tego rynku, więc powiedzmy ten rynek dobrze znamy i chcemy powoli wychodzić mocniej w tą stronę zachodnią, a zarówno tych mniejszych klientów w bardzo podobny sposób adresować poprzez partnerów, tak? I też takie plany już realizujemy, czyli dzięki temu, że pracujemy z partnerami AvePoint, powiedzmy wprowadzamy ich w ten świat AvePoint i pomagamy im dostarczać usług i zbudować nową odnogę tego biznesu. Bardzo podobnie podchodzimy również do naszych rozwiązań i tego,
co my robimy, czyli mamy już produkt od blisko 3 lat, Engage 360, Engage 360, jak to woli, tak? I jest to produkt, który tak naprawdę spakował 20 lat naszej wiedzy w pudełko i jest to produkt, który finalnie chcemy oferować na rynek, do rynku partnerskiego, bardzo podobnie jak AvePoint, więc te relacje, które budujemy dzięki AvePointowi i budowaniu tych kanałów, również powoli zaczynamy wykorzystywać do tego, aby to replikować i aby ten produkt w uproszczonej wersji, powiedzmy, trafiał do klienta poprzez partnerów, a my bardziej idziemy w kierunku dużego klienta zachodniego, tak? Czyli, bo tam widzimy bardzo duży potencjał i tam się świetnie sprawdzamy, mamy świetne referencje już od wielu lat zresztą, tak? Po prostu powiększamy grupę tych klientów właśnie dużych, globalnych. Jakbyś jeszcze 2 słowa powiedział, czym właściwie ten produkt Engage 360 jest, bo Okej. każdy słuchacz Tak, będzie wiedział. jest to platforma, jak wiesz i jak niektórzy może z słuchaczy DDL wiedzą, AvePoint, przepraszam, ITDev historycznie specjalizował się w budowaniu, w modern worku i budowaniu portali korporacyjnych do komunikacji, do zarządzania wiedzą, tak, automatyzacji różnych procesów i te doświadczenia 20 lat wdrożeń u największych polskich klientów, niejednokrotnie nagradzanych różnymi prestiżowymi nagrodami, to ta wiedza tak naprawdę my ją spakowaliśmy w produkt, który jest platformą cyfrowego miejsca pracy, która obchodzi wiele limitów samej technologii Microsoftowej, chmury Microsoftowej. Zarazem jest bardzo łatwe w utrzymaniu, co przy takich korporacyjnych portalach jest dosyć istotne, żeby one żyły, żeby kwitły, tak? To ten element redakcyjny i świeżości tych treści jest dosyć istotny, więc tutaj dużo automatyzacji ułatwiających komunikację korporacyjną, tak? I 3, jest to bardzo atrakcyjne wizualnie, jest to inspirujące, jest to wciągające i angażujące tego pracownika, tak? Więc z pudełka mamy coś, co reprezentuje bardzo dużą wartość i adresuje wiele celów i wyzwań. Wyzwań z limitacjami, jakie często przynosi takie rozwiązania chmurowe jak Microsoft M365 czy Azure, tak? Jak również atrakcyjności tego po stronie biznesowej i łatwości w użyciu, szczególnie, że kontrybutorami, tymi redaktorami bardzo najczęściej są osoby ze strony biznesowej, a nie technicznej, bez wiedzy takiego technicznego know-how, więc wsparcie ich w tym procesie właśnie w taki nieinwazyjny, przyjazny dla biznesu sposób, aby te portale rzeczywiście żyły i angażowały i były atrakcyjne i żeby oni te różne publikacje, artykuły mogli w łatwy sposób tworzyć, to wszystko, tym wszystkim jest Engage 360. Okej. Czyli podsumowując, pod względem strategicznym odnośnie ITDev mamy element AvePointowy, czyli strategiczne partnerstwo Tak. właśnie, które ma na celu ułatwienie wdrożenia, no powiedzmy, uprośmy, produktów AvePointa, które między innymi opiekują dane, adresują różnego rodzaju niedoskonałości platformy chmurowych, czy platform chmurowych. Mamy Engage 360, czyli budowa nowoczesnego miejsca pracy ze wszystkimi elementami, które właśnie odpisałeś. Czy jest jeszcze jakiś jeden element istotny dla strategii ITDev, o którym na razie nie wspomnieliśmy? Taki istotny element na pewno w następnym kroku, po tym wszystkim, o czym powiedziałem, będzie to, co widzimy u większości naszych klientów. Już na zachodzie tego jest znacznie więcej. U nas też widzimy ten sam trend, jednak klienci coraz mocniej idą w kierunku multi-cloud. Tak? Więc my tutaj weterani tego świata Microsoftowego i najbardziej dojrzałej technologii, jeśli chodzi o modern work, tak? I jej limitacji, i jej wyzwań generalnie, niekoniecznie tych związanych z Microsoftem, ale w ogóle, tak? I właśnie one leżą głównie w data governance, data lifecycle, tak? Czyli jakość tych danych, ich świeżość, tak? I zarządzanie ich cyklem. Tak, historycznie było to niezwykle ważne dla użytkowników biznesowych z punktu widzenia tak zwanego single source of truth, tak? Czyli ten pojedyncze źródło prawdy, czyli pewność, że te dane, które znajduję w naszym systemie, są adekwatne, powinienem je użyć do moich decyzji, do moich procesów i się tego nie obawiać. Tak? To ten element nam tutaj historycznie bardzo mocno pomagał właśnie w uzupełnianiu tych luk i nieszczelności Microsoftowych i zapewnienie tego bezpieczeństwa. I
ta wiedza AvePointowa i również nasza od 2008 roku w tych obszarach właśnie związanych z danymi, ona również wie, że będzie procentować w tych innych technologiach chmurowych, konkurencyjnych technologiach chmurowych, no bo widzimy ten trend, że klienci tam również są, tak? I te problemy również tam wystąpią, więc tutaj widzimy tą szansę i będziemy szli w tym kierunku. Pewnie znowu bezpiecznie śladem AvePoint, bo AvePoint już te wszystkie rozwiązania właśnie do tego governance'u, cyklu życia, bezpieczeństwa, tak, bezpieczeństwa danych wrażliwych, tych całych, powiedzmy, ścieżek, jak one krążą w organizacji i tak dalej, one już są, one już działają na tych innych chmurach, tak, mówimy tutaj o Google'u, mówimy tutaj o Salesforce'ie i ta lista tych partnerów chmurowych jest coraz większa, tak, więc można się spodziewać, że w ciągu najbliższych roku, dwóch będziemy powoli wchodzić również w ten element multi-cloud. Okej, to ciekawe. A czy jest już jakiś pomysł, która chmura będzie druga? Myślę, że z tego, co widzimy na rynku i z tego, co widzimy również w kraju, jeśli chodzi o inwestycje, no to Google jest takim graczem, który mocno inwestuje i ma mocne ambicje konkurowania z Microsoftem. To prawda. Wspomniałeś o tym, że otworzyliście jako IT Dev jakiś czas temu drugie biuro właśnie w regionie Dach, czyli w Berlinie. Niemczech, Berlinie Mhm. dokładnie. Jaki jest jeszcze czy jakie są plany na rozwój właśnie, powiedzmy, za granicą, na jakie kolejne rynki, jakie kolejne biura IT Dev chciałoby przejąć? Znowu, ja bardzo tutaj cenię sobie doświadczenia z AvePoint i często je replikuję, więc mamy też taki threshold, który nam mówi, podobnie jak z tym biurem IT devowym w Dach, jak i wcześniej biurami AvePointowymi też w Dach na przykład, jako pierwszym, to bardzo podobny model tutaj wdrażamy, czyli mamy jakiś cel, threshold na konkretny rynek i mogę zdradzić, że takimi rynkami, które mocno targetujemy, że tak powiem, to jest Benelux i Nordics. Okej. Tak. I to są regiony, w momencie, kiedy osiągniemy ten poziom sukcesu zakładany, podobnie jak było z Dach, wtedy będziemy otwierać tam biuro. Również AvePoint tam jest i to też dla nas nie jest bez znaczenia, bo ta współpraca jest bardzo bliska, więc jesteśmy w stanie łączyć tą wartość, bo ona się świetnie uzupełnia. Również dla AvePointa, który historycznie, ja też to mogę powiedzieć z autopsji, tak, był bardziej na tym backendzie, bardziej dla ludzi od security, bardziej dla ludzi od IT historycznie, tak, a IT dev i dlatego też patrzyłem tutaj z taką lekką zazdrością, tak, że ta interakcja była mocniej frontendowa, biznesowa z tymi liderami, powiedzmy, biznesu, którzy tego AvePointa niekoniecznie musieli zauważyć, musieli za niego często płacić, co nie było łatwe im uzasadnić, tak, ale nie było to coś, co bezpośrednio ich aż tak bardzo w tamtych czasach, bo to się też zmieniło, wspierało, tak, więc te elementy bardzo się dobrze nakładają, czyli my jako IT dev, eksperci od tutaj pracy grupowej, komunikacji, zarządzania wiedzą, automatyzacją procesów biznesowych, za tymi wszystkimi elementami stoją dane, tak, o które trzeba dbać, o ich ochronę, o ich świeżość, trzeba dbać o dostępy do tych danych, o właścicielstwo tych workspace'ów, aplikacji i tak dalej, więc to są rzeczy, których my historycznie IT dev się tym nie zajmował, to AvePoint dawał nam taki framework, który mógł być przezroczysty dla biznesu, ale dawał im ten komfort użycia tego wszystkiego bez kompromisów bezpieczeństwa. A czy fakt, że IT Dev tak bardzo zajmuje się elementami biznesowymi w kontrze do tego, że AvePoint zajmował się elementami technicznymi, mocno wpłynęło na to, że postanowiłeś jednak tutaj po długoletniej współpracy z AvePoint się przenieść i rozwijać? Tak, absolutnie, bo gdzieś widziałem tą szansę, widziałem ten krążek, ty często przywołuję tutaj fenomen Wayne'a Gretzkiego, który nie był ani najszybszy, ani najsilniejszy, ale przeszedł do historii jako największa gwiazda hokeja w historii, tak? Dlatego, że wiedział, gdzie ten krążek, jechał tam, gdzie ten krążek miał być, a nie gdzie się poruszał w danym kierunku, tak? Więc trochę tak to wygląda we wszystkich tych rzeczach, o których tutaj rozmawiamy. Okej. Czyli można uprościć, że czujesz, że ten krążek będzie jednak w aspekcie wsparcia biznesu, nie tylko w aspekcie wsparcia technicznego, a prawdopodobnie trochę tu i tu, skoro gdzieś ten Tak, został. te rzeczy się nie wykluczają, a są coraz bliższe sobie, że tak powiem, tak? Chociażby AI je zbliża, tak? Te światy, po raz Dokładnie. kolejny, tak? One się zbliżyły, kiedy była transformacja do chmury, tak? I też tutaj zarówno biznes się tym mocno interesował, jak i IT,
I tutaj jest bardzo podobnie, więc to też jest taki milestone, który też warto wykorzystać, żeby te światy sobie przybliżyć. Jasne. Cieszę się, że wspomniałeś o sztucznej inteligencji, bo właśnie o to chciałem się ciebie zapytać. No, nie mogę nie wykorzystać faktu, że tutaj jesteś i siedzimy akurat dzisiaj. Następuje pewna zmiana technologiczna i ty, jako osoba, która ma bezpośredni wpływ na wytworzenie produktów, ale też sposób dostarczania usług, to czy dzisiaj IT Dev już może dzisiaj, a może będzie w przyszłości, gdzieś tą sztuczną inteligencję w swoich produktach stosuje? W jakim aspekcie? Absolutnie. Tutaj dla nas w IT Dev ta sztuczna inteligencja nie jest niczym aż tak nowym, jak mogłoby się wydawać, tak? To w porównaniu z tym hypem, który dzisiaj obserwujemy na zewnątrz, bo tych algorytmów tego machine learning używaliśmy przez lata już, tak? Do elementów zarządzania wiedzą, tak? Wystawiania chatbotów, które pomagały w odnajdywaniu pewnych rzeczy w organizacji i tak dalej. Więc my te technologie już wykorzystywaliśmy i dla nas tutaj nie było to jakimś wielkim zaskoczeniem. Fajnie, że ta technologia teraz dotarła do tych końcówek użytkowników, tak, do nas, tak, tych konsumentów tych usług. Jest to fajne, jest to obiecujące, natomiast ten element jest dosyć wczesnym elementem, powiedziałbym. A te pozostałe, które już wykorzystywaliśmy do zarządzania wiedzą historycznie, one już były. W ostatnich latach dzięki OpenAI tutaj rzeczywiście te pisanie artykułów, tak, w kontekście komunikacji, tak, bardzo ułatwia. My tego używamy wewnątrz, tak, czyli osoby, które historycznie nie było dla nich naturalne pisania artykułów do portalu korporacyjnego czy organizacyjnego, jakiegoś intranetu. Dzisiaj robią to z dużą przyjemnością, bo jest to łatwe. I swobodą. Z dużą swobodą, wręcz się prześcigają w pomysłach i w tych publikacjach, tak? I to jest rzeczywiście namacalna już dzisiaj zmiana i różnica, tak? Podobnie jak w podsumowaniu spotkań jakiś przez Copilota, tak? Te elementy, podsumowaniu tutaj jakiegoś dnia, różnych rzeczy, tutaj widzimy, że to rzeczywiście już zaczyna działać i my te rzeczy dosyć wcześnie wykorzystywaliśmy, a teraz wykorzystujemy jeszcze bardziej. I w pudełku też są? Tak. Okej. Piotrze, przyznam, że ostatnie mam pytanie do ciebie, ale nie wiem, czy nie najtrudniejsze, bo rozmawialiśmy dzisiaj sporo o twoim doświadczeniu. O doświadczeniu w AvePoint, o doświadczeniu w IT Dev, o sposobie produkcji, wizji na właśnie produkty cyfrowe. I chciałem się ciebie zapytać, które z tych doświadczeń było dla ciebie najważniejsze i dlaczego? Tak, no na to pytanie pewnie różnie bym odpowiedział na różnych etapach mojej ścieżki zawodowej, bo gdyby ktoś mnie zapytał w pierwszych latach moich w AvePoint, to tym najważniejszym pewnie było budowanie relacji długoterminowych z globalnymi klientami i dodawanie wartości do nich na poziomie nie tylko projektu, a programu, tak? I tak było. Tak zresztą powstała rola na kanwie tego podejścia w AvePoint. Ja taką rolę piastowałem, oprócz tego, że prowadziłem zespoły sprzedażowe w całej Europie, to żeby moje życie nie było zbyt proste, byłem również wsparciem dla kluczowych globalnych klientów, tak? Ta rola nazywała się Enterprise Client Partner, tak? I w tej roli będąc, najwięcej chyba nauczyłem się, byłem w tej roli od praktycznie 10 roku. Tak? I od 2010 praktycznie do 2020 roku opiekowałem się grupą klientów, z jednych z największych globalnie i byłem tym moja rola była takiego advisora i kogoś, kto rzeczywiście merytorycznie rozumiał ich sytuację organizacyjną na tyle, że ta wartość przeniosła się z projektów na programy i stałem się partnerem strategicznym dla tej organizacji. Mówimy o Shellu teraz, tak, czyli no, największej organizacji paliwowej na świecie, chyba nadal w tej chwili. I ta możliwość, umożliwienie mi tego dało mi zrozumienie, z czym te rynki będą się borykać dzisiaj i w najbliższej przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że Shell i jemu podobne organizacje, akurat Shell był bardzo mocno Microsoftowy, bardzo mocno osadzony w tej technologii. Pierwszy, który wchodził do technologii chmurowej, czyli do BPOS-a, tak? O tym nie będę tutaj zdradzał wielkiej tajemnicy, ten case study z tego projektu, który stał się wielkim programem 9-letnim w ogóle w Shellu, tak? I wiele projektów zrealizowaliśmy pod tym parasolem i można o tym przeczytać na stronie AvePointowej.
to oni jako pierwsi byli tymi pionierami, którzy migrowali już w 2011 roku zamykając 5 różnych systemów, Documentum, eRooms, LiveLink, OpenText, tak, w public foldery i stare SharePointy, jednym projekcie zamykając i wrzucając wszystko do najnowszej, no jedynej, pierwszej wersji chmury wtedy, tak, BIPOS-a. Więc praca z takim klientem i to, jakie mieli wyzwania, było dla mnie takim, powiedzmy, tą wiedzą, której nigdzie indziej być może bym nie zdobył, tak? Więc to było dosyć dla mnie istotne wtedy. Natomiast z czasem, kiedy tych klientów dużych już było i tych wielkich kontraktów było bardzo dużo i to była jakaś już wtórna rzecz, to bardziej powiedziałbym, że te doświadczenia liderskie, budowania zespołów, budowania, rozwijania ludzi, którzy przychodzili do mojego zespołu niejednokrotnie z innego backgroundu, podobnie jak ja, na co byłem bardzo otwarty, bo też taką ścieżkę przeszedłem, czy też wręcz w pierwsze prace po koledżu, po studiach, tak, do nas trafiały też takie osoby, w których zauważyliśmy talent, pewną charyzmę, potencjał, tak, i obserwowanie tych osób, jak rosły w swoim doświadczeniu, tak, i po latach, iluś tam 5 czy więcej latach spędzonych w AvePoint, szli dalej bardzo często, tak, bo często znali, to była jedyna rola, jaką znali, czy jedyny biznes taki, w którym się właśnie rozwinęli i jako młodzi ludzie szukali też jakiejś zmiany, to widząc ich w pozycjach liderskich w takich organizacjach jak, nie wiem, ServiceNow, Salesforce, tak, czy Microsoft i tym podobne, no było dla mnie i dzisiaj jest największym takim powodem do dumy i ta psychologia biznesu, którą coraz lepiej rozumiałem dzięki temu, że miałem tych zespołów trochę w różnych regionach Europy i świata, tak, z różnych kultur, bardzo szybko pomogła mi zrozumieć, jak w takim kompleksowym ekosystemie nawigować, żeby utrzymać ten azymut i cele firmy, jak również rozwijać te osoby. I mówię, rozwój tych osób dla mnie dzisiaj pewnie jest takim chyba największym powodem do dumy, że tak powiem. Natomiast no, przejście do IT Dev i tutaj zmiana i wejście znowu na ten frontend i tak dalej, na pewno do podobnych milestone'ów mogę to przyłożyć do tamtych wydarzeń i nauczenie się, zrozumienie tego aspektu również było dla mnie czymś dużym w moim doświadczeniu, tak? 5 lat temu, no dzisiaj to jest wszystko dla mnie jeden ekosystem, kiedyś to były 2 różne, które gdzieś tutaj widziałem jakieś połączenia, jakieś synergie, ale nie do końca jeszcze rozumiałem tamten drugi, ten, z którego się nie wywodziłem. Jasne, super puenta. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Piotrze, za Dziękuję. przyjęcie zaproszenia i za wspaniałą rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Piotr Sornat, czyli wiceprezes zarządu i członek zarządu IT Dev oraz Engage 360 jako osobnej spółki. I Ty, drogi słuchaczu, jeśli dotarłeś do tego momentu, to pamiętaj zostawić subskrypcję